Witam wszystkich miłośników szydełkowania na kanale Szydełko Gabi. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak zrobić taki prosty kwadracik babuni, z którego można wykonać wiele fajnych rzeczy. Można wykonać torbę, jakąś serwetkę, narzutę, jasiek na poduszkę. No, można wykorzystać w przeróżny sposób. Schemat do tego kwadratu znajduje się w książce 220 splotów szydełkowych. Zapraszam do dziergania razem ze mną. Robótkę rozpoczynam od zrobienia pętelki. I teraz robię 6 oczek łańcuszka. Wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe i powstaje mi taka pętelka. Teraz będę pracowała na tej pętelce, jednocześnie będę wrabiała tę niteczkę. Zrobię teraz 16 słupków. 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I w ten sposób zrobię w sumie 16 słupków. Zrobiłam już 16 słupków. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. I tak to teraz wygląda. Odcinam resztę niteczki, która mi została po wrobieniu. Drugie okrążenie będzie też bardzo proste, bo będę robiła słupki, które będą oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. Robię najpierw 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze 2 oczka łańcuszka za poprzeczkę. Wbijam się następny słupek i słupek. 2 oczka łańcuszka i słupek. 2 oczka łańcuszka, słupek. 2 oczka łańcuszka i słupek i znowu. Będę miała tutaj teraz 16 słupków oddzielonych 2 oczkami łańcuszka. Zamykam okrążenie, znów wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda nasza robótka. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek i będę robiła w trzecim okrążeniu 3 słupki na łańcuszku. 1, 2, 3. Oczywiście jako pierwszy słupek zrobiłam tutaj 3 oczka łańcuszka, tak jak zawsze. Robię oczko łańcuszka, przechodzę na następną poprzeczkę i robię 3 słupki. Oczko łańcuszka na następną poprzeczkę i 3 słupki. Oj, to coś uciekło. Jeszcze raz poprawię. Raz. Oczko łańcuszka na kolejnej poprzeczce 3 słupki. I tak teraz będzie wyglądało całe to okrążenie. Zamykam okrążenie, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka, tak jak między tymi wszystkimi motywami. I wbijam się w trzecie oczko łańcuszka tego pierwszego słupka oszukanego, który składał się z 3 oczek łańcuszka. W czwartym okrążeniu przechodzę oczkami ścisłymi na
to oczko łańcuszka, które znajdowało się między tymi motywami. Oczko ścisłe i robię tutaj oczko łańcuszka i półsłupek. Teraz robię 3 oczka łańcuszka. Omijam ten motyw, który składał się z 3 słupków. Przechodzę miejsce, gdzie było oczko łańcuszka i robię półsłupek. Teraz robię 6 oczek łańcuszka. Omijam znów te 3 słupki. Przechodzę miejsce, gdzie było oczko łańcuszka. Robię półsłupek. Następnie robię 3 razy po 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. W miejscu, gdzie było oczko łańcuszka, robię półsłupek. To mam pierwszy raz. 3 oczka łańcuszka. Znów przechodzę, omijam ten motyw z 3 słupków i robię półsłupek. I jeszcze raz 3 oczka łańcuszka. Znów omijam motyw. W miejscu, gdzie było oczko łańcuszka, robię półsłupek. Mam 3 razy po 3 oczka łańcuszka. Znów teraz robię 6 oczek łańcuszka. Omijam 3 słupki i w miejscu, gdzie było oczko łańcuszka, znów robię półsłupek. I teraz znów będę powtarzała to. Będę robiła 3 razy po 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. W miejscu, gdzie było oczko łańcuszka, robię półsłupek. To mam pierwszy. 3 oczka łańcuszka. Znów robię półsłupek. I 3 oczka łańcuszka. W miejscu, gdzie był półsłupek, robię półsłupek. I teraz znów robię 6 oczek łańcuszka. I w miejscu, gdzie był oczko łańcuszka, robię półsłupek. I teraz znów tutaj będę robiła 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. I tutaj będzie 6 oczek łańcuszka i półsłupek. I tak będzie teraz wyglądało całe to okrążenie. Zrobiłam tutaj ostatnie 3 oczka łańcuszka i wbijam się w ten pierwszy tutaj półsłupek, robię oczko ścisłe. W 5. okrążeniu przechodzę oczkiem ścisłym na ten łuk, który składał się z 3 oczek łańcuszka. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek, drugi i trzeci. Następnie przechodzę na łuk, w którym było już 6 oczek łańcuszka. Robię tutaj 5 słupków na tym łańcuszku. 2, 3, 4, 5. Teraz robię 2 oczka łańcuszka i jeszcze na tym samym łańcuszku robię kolejne 5 słupków. Ciekło mi. 4 i 5. I znów teraz mam 3 łańcuszek z 3 oczek, czyli robię tutaj 3 słupki. Bardzo łatwe jest to okrążenie, ponieważ na łańcuszkach, gdzie były 3 oczka łańcuszka, robimy 3 słupki, a na tych łańcuszkach, gdzie było 6 oczek łańcuszka, 5 słupków, 2 oczka łańcuszka i znów 5 słupków. Przechodzę na kolejny łańcuszek, gdzie były 3 oczka łańcuszka, robię 3 słupki.
I jeszcze tutaj mam jeden łańcuszek, który składał się z 3 oczek i robię 3 słupki. Teraz mam tutaj 6 oczek łańcuszka, czyli robię 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka i 5 słupków. Tutaj znów mam po 3 oczka łańcuszka, czyli robię 3 słupki. Na kolejnym łańcuszku też mam 3 oczka i robię 3 słupki. I jeszcze mam jeden łańcuszek z 3 oczek. Właściwie to takie łuki. Tutaj już znów mam taki łuk z 6 oczek łańcuszka, czyli robię 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze 5 słupków. 3, 4, 5. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Okrążenie zamykam, wbijam się w 3 oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda nasz kwadracik. Zostało mi jeszcze jedno okrążenie, właściwie takie wykończenie. Robię oczko łańcuszka i półsłupek na słupku. Na każdym słupku będę robiła po jednym półsłupku. Między jednym motywem a drugim robię 3 oczka łańcuszka i przechodzę do kolejnego motywu. Na każdym słupku robię po jednym półsłupku. 4, 5. Tutaj robię 3 oczka łańcuszka i znów przechodzę na kolejne słupki. Robię po jednym półsłupku na każdym słupku. Znów robię 3 oczka łańcuszka między motywami i przechodzę do kolejnego motywu. Tutaj mam już 3 słupki, czyli będę robiła 3 półsłupki na każdym słupku po jednym. Znów robię 3 oczka łańcuszka, znów mam tutaj 3 słupki, czyli robię po jednym półsłupku. Trzy oczka łańcuszka i po jednym półsłupku na każdym słupku. Trzy oczka łańcuszka. Teraz już mam tutaj motyw, który składał się z 5 słupków, 2 oczek łańcuszka i 5 słupków, czyli robię 5 półsłupków. 3, 4, 5, 3 oczka łańcuszka i jeszcze robię 5 półsłupków na kolejnych 5 słupkach. I znów 3 oczka łańcuszka
I przechodzę do kolejnego motywu. I tak to teraz będzie wyglądać. Zakończyłam ostatnie okrążenie, nitkę wrobiłam i tak teraz wygląda mój kwadracik. Tutaj są właśnie te łuki, które składają się z 3 oczek łańcuszka. Dlatego właśnie będzie łatwa sprawa do łączenia kolejnych kwadratów. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to zapraszam na kolejne moje filmiki. Proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.